Volvi. Popatrzcie, cemerki. Już wykorzystałam wszystkie cemerki, które zamówiłam na początku firmy. Mamy dodruk. Cześć. Cześć. Kaziu. Kawa? Pakujemy to? Co? Pakujemy sobie może to? Róbcie co chcecie. I tutaj przyjdziemy do ciebie na... I tak się właśnie dogadujemy z Aleksem. On udaje, że coś rozumiem, ja udaję, że coś robię. I razem udajemy, że jest transport. No dobra, to skoro Aleks zapraszał, to idziemy teraz na kawę. O nie, na kierownicę. Kiepsko to wygląda. Chodźmy na tą kawę. To co, panie? Gdzie jedziemy teraz? Do Niemiec. Nie no, Niemcy to jest najlepszy kraj, ja się cieszę, że jeździmy do Niemiec. Dobrze, że tam cały czas jeżdżę w kółku, tam i z powrotem. Tylko po autostradzie. Tylko Niemcy. Tylko Niemcy. Dalej mnie nie wysyłaj, bo ja się zgubię. Dobrze, nigdzie nie pojedziesz. Dobra. No ale no nic, zobaczymy, jutro myślę, że będziemy mieć odpowiedź już. A nie mogę ci zdradzać więcej szczegółów. No powiedz, No chodź, nie, no jak będę sprzedawał ci moje know-how, no. Może tak, może nie, tylko transport to wie. No to załatwimy tak, że będzie dobrze, proszę się nie martwić. Z czasem dowiecie się, co to jest za projekt M. Dziękujemy za kawę. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Hej. Proszę, proszę, panie Patryku. Dziękuję. A ciebie ktoś nagrał? Nie. O, Aleks nagrywa. tu mamy pana, który dla was wszystko montuje. Już To... od kiedy? W sumie już drugi rok montujesz, nie? No z półtora będzie. Już 1,5 roku, nie? O, masz fajną brodę. Dziękuję, ty też. Męskie komplementy. Tak jest. Jezu. Dobra, Aleks. Ciao. Ciao. Cały czas mi się wydaje, że czegoś zapomniałam. Paliwo jeszcze. Dzień dobry, witam Was z serwisu Volvo Trucks Polska w Skawinie. Mój Volvuś przejechał już 90 000 kilometrów i nadszedł czas na pierwszy przegląd. Także dzisiaj wymieniamy olej, filtry, kabina idzie w górę. Volvo będzie mieć po raz pierwszy raz podnoszoną kabinę, ale pierwszy idziemy się meldować. Odkręcimy sobie korek. Podniesiemy sobie spust oleju do góry. I będziemy sobie spuszczać. Korek został propuszczony. I teraz poleci w dół. Jezu, ale dziwne to jest dla mnie. Już wymiana, kurczę. Dopiero go odbierałam. Cieplutki, fajny.
Mamy zagadkę dla Was, dla naszych widzów. To jest 13-litrowy silnik. Jak myślicie, ile oleju wchodzi tutaj na wymianę? Zgadujcie. Może 13 litrów, co? Skoro pojemność 13 litrów, to może 13 litrów, co? Jak myślicie? Nie, to trochę za mało. Trochę za mało, co? Ile? 34. 34. 34 litry. No. Volvo dobrze jeździ, musi się smarować dobrze. Dokładnie. Wysokie temperatury olej ma, musi No. wysmarować odpowiednie komponenty, tłoki, wałki, które jak z nich nie zagra, to szybko się skończy jazda. No. Nie, olej jest dzisiaj bardzo ważny, no i w stosunku też do emisji spalin i tak dalej, bo olej też ma wpływ na emisję spalin i tak dalej, przez silnik i tak dalej. To jakbym go tak zostawił na pół godziny, bo on tu Będzie sobie nieraz ściekać. po 2 dniach jeszcze kapie olej ze silnika. Poważnie? Jeszcze Poważnie. gdzieś coś. No, Bo jak no to nieraz dobrze. robi się remont silnika, miskę się ściągnie i robi się tam od spodu, to jeszcze kapie potem na głowę. No to dobrze. To ja sobie będę przygotowywać kabinę do podniesienia. No, oczywiście. Jak wiecie, ja dla swojego Volvusia wykupiłam złoty pakiet serwisowy, dzięki któremu za przegląd nic nie płacę i przez kolejne 5 lat nic nie będę płacić. Dzięki temu mogę sobie świetnie planować koszty, bo większość napraw jest wliczona w złoty serwis, co dla mnie, dla młodego przedsiębiorcy, jest szczególnie ważne, ale tak naprawdę będzie ważne dla każdej firmy transportowej, bo płynność transportowa w transporcie jest szczególnie ważna. Powiem Wam, co wchodzi w skład mojego dzisiejszego przeglądu serwisowego. Przeczytam sobie, bo jest tego trochę. Więc tak, po pierwsze w ramach kampanii serwisowej mam montowaną osłonę na przewód hamulcowy, czyli mam tutaj jakieś sprawdzenie potencjalnych wycieków, wydechu, właśnie, spalin. Wymiana oleju, oczywiście, przegląd pełny według harmonogramu, wymiana filtra, filtr paliwa, filtr separatora wody, wymiana, wkład filtra, wymiana wkładu filtra oczyszczacza powietrza, kaseta osuszacza powietrza, wymiana, ogrzewacz kabiny, przegląd okresowy, filtr powietrza, klimatyzacji, wymiana wszystkie, kompletny pojazd, aktualizacja oprogramowanie jednostki sterującej, więc cały serwis potrwa kilka godzin, więc zostanę tutaj do wieczora już. Panowie w tej chwili mają przerwę, dzięki czemu możemy sobie tutaj w ciszy ponagrywać. A teraz pokażę Wam, jak wygląda moja kabina przygotowana do podniesienia, bo teraz olej sobie wciąż wycieka, ale następnym etapem będzie podniesienie kabiny. Zobaczycie silnik, bo jak wiadomo w europejskich ciężarówkach silnik jest całkowicie schowany pod kabiną, więc z zewnątrz tutaj tylko widzicie te wentylatory od klimatyzacji, stąd silnika generalnie nie zauważycie. Pierwszy raz ja też zobaczę serce Volvusia, bo jeszcze nigdy w życiu nie podnosiłam mu kabiny. Generalnie to podniesienie kabiny w każdej ciężarówce od samego początku mojej kariery wiąże się dla mnie z gigantycznym stresem, bo raz na jakiś czas przecież się zdarza komuś, że coś jednak gdzieś tam w kabinie, załóżmy z górnego łóżka, czyli skądś spadnie na szybę. No niestety może się to wiązać ze zbiciem szyby przedniej, co tanie nie jest, a przypominam, że żyjemy w czasach postpandemicznych i wojennych. Dostępność części jest znacznie ograniczona, więc lepiej nie popełniać żadnych błędów w tym trudnym czasie. Chodźcie do kabiny. W tej chwili mam montowany tachotimer. Jest to takie urządzenie, dzięki któremu będę mogła sobie czasami podjeżdżać bez przerywania pauzy, bo generalnie tachografy nowej generacji pozwalają na to, ale obowiązują pewne reguły, w których trzeba liczyć sekundy, co generalnie czasami może się wiązać jednak z zerwaniem pauzy. Jest to oczywiście w pełni urządzenie legalne. Czasami jest tak, że stoi się już na załadunku, gdzieś tam się czeka na załadunek i trzeba się przestawić i chciałoby się wykręcić 3 godziny pauzy i dzięki właśnie temu tachotimerowi bez problemu będę sobie mogła przyjechać, podjechać gdzieś tam, powiedzmy, czy się przestawić bez przerywania pauzy. Więc dzisiaj montujemy także przy okazji to. Urządzenie oczywiście musi być zamontowane przez firmę zajmującą się tachografami. Dobra, więc tak, generalnie cała kabina, jak jest w pozycji takiej, szyba jak jest teraz w pionie, to nie tylko, że będzie w poziomie, ale jeszcze będzie tak bardziej. Więc generalnie to trzeba dopilnować, że naprawdę nic z górnego łóżka nie spadnie, ani z tego łóżka też nie spadnie. Więc popatrzcie, jak ja zrobiłam, że łóżko tutaj podniosłam całkowicie do góry, na maksa. Postawiłam siatka, siatka jest tutaj zamknięta.
zabezpieczona, więc nawet jeżeli coś by tam chciało, a jest tylko moje tutaj pianino i się blokuje, więc nic nie powinno wypaść stąd. Wszystko pozbierałam. Nic tu nie powinno być, żadnego ciężkiego przedmiotu. Łóżko to dolne jest zblokowane fotelami. Ono jest zamknięte, ale ja na wszelki wypadek tak czy ten fotel i ten fotel rozkładam. Tutaj te schowki są zamknięte, więc są zablokowane. Tutaj nic nie mam. O, mam, ale to jest... właśnie, ale tak samo jak takie coś może zostać, tylko zatyczka od kosmetyków samochodowych, tak samo może zostać jakiś głupi klucz i może stąd nie powinien spaść, ale to czasami się dzieją rzeczy, wiecie, wypadki jak się zdarzają, to się zdarzają naprawdę dziwne rzeczy, które się teoretycznie nie powinny zdarzyć, więc tak, najcięższe rzeczy jakie mam, włożyłam tam, tak jakby tutaj pod spód, tutaj jest taka wnęka, po drugiej stronie tak samo, więc tam mam jakieś ciężarki włożone i tak dalej. Jest też torba, tą torbę damy jeszcze tak, tutaj torba leży na szybie, tutaj dałam, widzicie, na wszelki wypadek kocyk, jakby coś tam jeszcze, no w sumie to, nie, to też właśnie w samym kącie niech sobie leży, tu jest statyw, więc on sobie może leżeć tutaj, tu jest wszystko zabezpieczone, też się tutaj nic nie stanie, tutaj mam też same lekkie rzeczy, typu szminki, błyszczyki i długopisy. Wszystko co jest tutaj też nic się nie stanie. W szufladzie nie trzymam żadnych takich płaskich rzeczy, z tego względu, żeby mi nie spadło za szufladę. Bo czasami jest tak właśnie, że może coś wpaść za szufladę i wtedy szuflada nie będzie się domykać, trzeba będzie rozbierać i wyciągać, bo ręką się nie sięgnie. No i w zasadzie mamy tyle. Tutaj jest wszystko pozamykane, tutaj nic nie ma, wszędzie jest wszystko pozbierane z góry, powinno być ok. Myślę, że Volvi przeżyje, musi przeżyć. Ale jak będę podnosić kabinę, i tak będę się stresować. Jedziemy z czarną perłą do góry. Dobra, to muszę nagrać. Jezu. Na początku to w ogóle nie widać, że ona idzie do góry. Ona dopiero tak. Odpowiadam po prostu układ podnoszenia kabiny. Sprawdzam sobie, myślę jeszcze, gdzie co mogłam zostawić. Ciężka kabina. To ciężka. Telewizor wyszedł za kierownicę, położył się na leżącej i tu. O kurde, to już całkiem, że taki zmerdowany. Jezu, w razie czego to tylko szyba. Nie. Ja to... Leżanka jest do góry, to jest dobrze. Tutaj nad drzwiami, żeby coś nie wyleciało. Jeszcze nie. Teraz jest ten moment. To jest ten moment? Tak. Ona jest na środku. O, jest dobrze. Już. Nic nie spada. Już jest dobrze. Jeszcze nie koniec. Ona jeszcze się położy się. I jest git. Nic nie poleciało. Tyle lat jeżdżę, a zawsze się tak tego boję, że masakra. A zdarzyło, jak często się zdarza, że coś tutaj poleci? Często. Często? Często. Nawet potrafię raz z kabiny przelecieć przez samochód. Jezu. I co najczęściej spada? No kabina na przykład na kabinę. Są takie przypadki. Nie, no takich nie mógłby. Kolega pokazywał mi, że takie zdjęcie. Ale to co, pewnie właśnie jakiś słoik z kawą kierowcy spada? Tak, no, zazwyczaj słoiki z kawą gdzieś na szybę centralnie wpadnie. No i po szybie, po pajączki się robią ładniej. Ja takich nie chcę. No to dobra, to dajemy spokój, nie zawracamy głowy. Chodźcie, obejdziemy silnik. I ja, Volvi, pierwszy raz widzę silnik. Normalnie. Trochę jest przekurzony. No. Ale fajnie. Teraz odpowietrzamy sobie układ paliwowy. Trochę trzeba pomachać. Nieszczelne korki, zawór jakiś to może też uszkodzić. No. Ja pamiętam jeszcze jak pracowałam w pierwszej firmie, to koledzy mi tak dla jaj odcięli ten jeden zbiornik, tylko że... Zaślepili jeden zbiornik. Tak, odcięli. bo tam był taki kranik, nie? No. Ale ja wiedziałam, gdzie te kraniki są, bo niektóre miały właśnie na górze i na dołem, nie?
Ja tak jadę, patrzę, coś mi to paliwo strasznie szybko W oczach ubywa, zaczyna tak. znikać, no nie? Tak, a 1000 litrów miałam, myślę sobie, a stałam na weekend na bazie i Już myśleli, że w pokręcili, Londynce no. zrobią, tak. O, na złość. Tak, na złość, no. Na złość. Teraz osłony ściągamy. Ładnie, pięknie. O Jezu, ale strasznie, no, ciężko. No, tak ma być. Czyli to nawet nie Jak palcem, wiecie, tylko to- całą ręką. Bo na początku jest pusty układ, No. to cyka tam taki zaworek No. i się tłucze się. Do tego momentu ma się pompować do tej twardości i teraz powinno być dobrze. O, jest na 0. Aha. I teraz przykładamy do bieżnika opony i naciskamy. Taka słówmiarka. Ile pokazuje? 11,6. 9 miesięcy jazdy, 90 000. No, na pewno. 12,81. Możemy iść do nowego sobie wyjaśnimy wartości, ale Dobra, to pójdziemy z ciekawości. z ciekawości, no. Nie dużo. 13. 80, tam było A tam 11? 112 coś tam, 12,80, no. To 1 mm już gdzieś uleciał. Został na drodze. Został na drodze. Tu jest, zobaczcie, wtyczka wyprowadzona. Kiedyś tutaj coś się na dachu zaświeci. Jest przygotowane, jak widzicie, pod to. Też nam się będzie świecić. No i mój gotowy. Zobaczymy, ile czasu to zajęło. Akurat. Idzie w dół, tak? No i dobra. O, akurat 3 godziny wyszły. Fajnie. Widzicie, teraz na przykład. Pani zostaje, czy pani wyjeżdża? Jadę. Jadę, przeskoczę teraz tą A4. Taki jeszcze pewnie korpus, mam nadzieję, że nie ma o tej porze. Myślę, że nie ma. Jak tylko czas jest, to wyjdzie. No, dokładnie. Poszło. Udało się. Super, dziękuję jeszcze raz bardzo i do zobaczenia. Teraz wystarczy się tylko podpiąć, czego nie lubię. No i jedziemy w stronę załadunku. Przelecę sobie 4, pauzę zrobię pod firmą. Także to już jest koniec w tym odcinku. Bardzo się cieszę, że mój Volvuś jest przeserwisowany, ma nowy olej, nowe filtry. Także teraz możemy jechać znowu w świat. Nie muszę się ograniczać, mogę jechać w kolejną trasę, mogę brać ładunki jak mi się tylko podoba. No, myślę, że to już była najwyższa pora na wymianę oleju. Jak sobie myślę teraz, wiecie co, na koniec, w związku z tym, że jest taki okres trudny i finansowo jest ogromna inflacja, ceny wszystkiego poszły w górę, myślę sobie, że bardzo dobrze zrobiłam, że wykupiłam sobie ten kontrakt serwisowy. Był liczony w czasach jeszcze przedwojennych. No nic, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! A ja szukam swojej przyczepy, znaczy nie szukam, wiem, gdzie jest, ale jadę się podpiąć. No i dobrze, podłączone wszystko. Teraz właśnie tak jak mówiłam. Wypoziomuję zestaw, trochę pokręcę i jak na zabezpieczenie czerwone się schowa, będzie całkowicie zrównane z nawierzchnią, wtedy mogę bezpiecznie wyjechać na drogę. Popatrzcie, jakie te Volvunie są piękne.